Sopot, Opera Leśna, Wodecki Twist, Tomek Pawłowski z firmą KTN Tak. i powieszona Wera 36 w ilości znacznej. Dlaczego aż tyle? Aż tyle dla zapewnienia kierunkowości, bo to trudny akustycznie obiekt. Teoria jest taka, że im dłuższy array, tym niższa częstotliwość graniczna, dla której tenże array zachowuje się ciągle jak kolumna, co bardzo mi tutaj pomaga. I niezależnie od tego, czy grałbym balkon, czy nie, bo wstępnie miał być tylko dół, potem się okazało, że balkon może być również i dostałem potwierdzenie, no, jak Państwo zapewne widzą, ludzie już wchodzą, że jednak na balkon będziemy grać. Plan był taki, żeby albo włączyć drivery na balkon, albo z nich nie korzystać. No niestety próbę grałem bez balkonu, okazało się, że jednak balkon będzie grany, więc muszę je włączyć i troszeczkę zwiększyć sobie pogłos w zakresie wysokich częstotliwości. Natomiast dzięki temu, że nawieszaliśmy tutaj tego tyle, to jest jeszcze strawnie, jeszcze da się tego słuchać, bo no, nie jest to najłatwiejszy obiekt, nie jest też najtrudniejszy w Polsce, ale do prostych nie należy, no, jak większość amfiteatrów z tego typu dachem, jaki tutaj mamy. To jest i tak jakiś tam specjalny, ekofonowy, coś tam i ten pogłos jest stosunkowo miękki, ale jednak bardzo długi, więc Nie ma takiego będzie plasku walka. jakby przy Nie ma, uderzeniu. tak. Nie ma takiego syku, nie ma takiego szumu, który by ten dach robił. Powiedzmy jeszcze, że Wera 36 jest dosyć nietypową konstrukcją, bo mamy dwie dziesiątki, dwie ósemki, dwa drivery, Tak, przy czym mimo że jest pędzony dwudrożnie, to podział pasma jest tylko między sekcją niskotonową, czyli dziesiątki, a tą średnio wysokotonową, czyli zostają ósemki z driverami na drugim kanale i podział pasma jest pomiędzy tymi sekcjami po prostu na normalnej zwrotnicy pasywnej. producent twierdzi, że można porównać ten system z dwunastką. Może nie każdą, ale coś w tym może być, bo dzięki zastosowaniu takiego, a nie innego patentu jest więcej miejsca w tym niskim środku. Tam, gdzie chcemy poczuć werbel i tak dalej, to tam się sporo mieści. No i monitorowiec bardzo chwalił, że ma ciszę na scenie. No tak, to właśnie to. Uzyskujemy kierunkowość, to pomagamy monitorowcowi w jego pracy i no ja też pomagam sobie, bo przy tak dużym składzie, gdzie mam sekcję smyczkową i dentą, to im więcej cienia akustycznego za systemem, tym miałbym trudniej. No i konfiguracja subbasów jest też warta podkreślenia, tak? To jest trzyrzędowy Endfired, Warta, nie warta, no trzyrzędowy Endfire się spotyka. ale z kardioidalnych subbasów. Tak, ale tutaj heca polega na tym, że suby S33 od TW Audio mają 18 z przodu, 15 z tyłu. Pędzone są dwudrożnie i producent napisał dwa rodzaje presetów. Jeden to jest Endfire już z jednego Zestawu z jednego systemu, z jednej paczki. 18 czeka na 15. Cardio, no to działające tak jak każde cardio, czyli zdejmujemy to, co wraca za paczkę, dzięki czemu sam Endfire daje mi ładne kierunkowanie do przodu, a jeszcze wspomagane tym, że są te 15, które czyszczą to, co wraca, to dodatkowo na plus, więc Przemek twierdzi, że subu na scenie nie ma, co mnie bardzo cieszy. I Też warto podkreślić, że to, że jest trzyrzędowy, to też zawęża tą przestrzeń propagacji. Tak. Zawęża ten promień propagacji i automatycznie pomiędzy nie lewą ma a prawą stroną jest bardzo szeroko, więc tych ścieżek ciszy jest dość niedużo. Endfire gramy daleko, gramy dość wąsko, nie pokrywamy lewej, prawej ze sobą, więc nie mamy takich drastycznych wzmocnień jak przy standardowym układzie LR. No i fajnie, może będzie równomiernie i może publiczność będzie zadowolona. Mam nadzieję, że tak. Na frontfilu? To jest T20. I To jest ta paczka, która ma odwracany horn, tak? Tak. To jest ten point source'ik, w 90 na 60, tak? Każda z 6 jest taka sama, 90 na 60 stopnia propagacji. No i tu mamy
Lake Controller, no pędzone wszystko jest z Labgruppenami. Labgruppenów 12K44, Lake Controller jeszcze 7. Pojawiła się już 8, która wreszcie dostarczyła jeden taki dość sympatyczny update, jeżeli chodzi o sposób pracy z Lake'iem. No, nie ukrywam, że nie jest to mój ulubiony program do zarządzania, ale pomaga użycie dotykowego laptopa, no i jest to, co jest. No, presety są bardzo dopracowane, więc chociaż tyle. Działa to sprawnie, jest skondensowane do jednego softu i już. No, niesamowite, że deska pewnie z 15 lat, a ty ją zabierasz na koncert. Wiesz co, bo profil jakoś nie chce się szczególnie zestarzeć. Jest widoczny bardzo często zachód gra na profilu bez żadnej żenady. No może nie, że jest wszędzie, ale można czy profila, czy SC48 po dziś dzień spotykać w wielu miejscach. Tak zastanawiam się, czy gdyby dorzucili kartę Dante, kartę SoundGrid i dodali tego typu opcje, to czy nie byłby używany jeszcze częściej, bo no niestety wavesów mogę tutaj pozapinać sporo i dość ciekawych, natomiast jestem ograniczony do wersji 9.7 bodajże albo 9.6, czyli to, co jeszcze umiało w TDM, to pracuje tutaj. Czy to jeszcze TDM-owe wersje? Tak. Ale jakby działa, jest stabilne, brzmi nie najgorzej, było i się w nią mieszczę, więc wziąłem profil na całej trasie. To jeszcze powiedz, jak Jeździ zrobiłeś, profil. że na iPadzie masz smarta z peceta. Apka Duet, gorąco polecam. Tworzy z iPada dotykowy ekran pod albo MacOSa, albo Windows i no, działa też całkiem nieźle, mam przed oczami od razu. Rewelacja. Dzięki. Dzięki.